Hej, witam się z Wami na moim kanale, zapraszam na filmik. Dzisiaj będzie taka konserwacja pielęgnująca i konserwacja jak gdyby kamuflująca, czyli kosmetyki również będą kolorowe, bo trochę mi się ostatnio ich nazbierało i nagrywałam dawno. Wszystko to spowodowane jest jakimiś tam nagmatwanymi sprawami, same wiecie jak to w życiu bywa, nie zawsze jest ta ochota na nagranie filmiku, a przecież YouTube to hobby jedno z wielu moich, to nie jest jakieś moje źródło utrzymania, ani nic w tym rodzaju. Dodatkowo nie wiążemy tu żadne umowy, więc jeżeli nie mam takiej weny, to nie czuję jak ja się przymuszona do nagrywania. Mam nadzieję, że rozumiecie. Nie przeciągając, bo filmik będzie bardzo długi, zapraszam do oglądania, do zostania ze mną. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście wciąż tutaj, bo nawet nowe osoby przybywają wciąż, co jest bardzo miłe, bo przecież nie nagrywam systematycznie. Dobra. Zaczynam od maseczek, wróciłam znowu do następnego opakowania maseczki z Apis. To jest ta maska liftingująca, napinająca z tym peptydem SNAP 8. Bardzo lubię, to jest takie działanie, jak gdyby robi się taki film na twarzy. Film w tym sensie, że tak ładnie jest skóra wygładzona. Oczywiście to nie jest jakieś długotrwałe działanie, ale takie ładne, regenerujące. Ma się wrażenie, że to wpływa później na ten wygląd skóry, że ona jest taka uspokojona, więc bardzo ją lubię. Oczywiście cudów nie uczynię, bo zdaję sobie sprawę, że to akurat ja tam sobie robię ze skórą, to w tym domowym zaciszu, nakładając maski, to nie jest żadne działanie, które mi zatrzyma lub cokolwiek zregeneruje, ale po prostu podtrzyma jakiś stan skóry i o to mi właśnie chodzi. Dodatkowo wróciłam do tej maseczki algowej, to jest moja ulubiona maska z Bielendy Professional, to jest maska z koloidalnym złotem. Ulubiona dlatego, że miałam kilka i zawsze wracam do tej, dlatego że skóra wydaje mi się najbardziej właśnie nawilżona, po niej najbardziej uspokojona, o to mi też chodzi i tego szukam właśnie w maseczkach algowych. I ta maska ma dodatkowo takie działanie, że skóra jest taka jak gdyby rozświetlona, ale to może moje tylko takie wrażenie jest. No, może po każdej masce algowej jest taki wygląd, ale tutaj wyjątkowo. Następnie mam dwie maseczki z Madary. Madary? Tak, Madara. Nie Madeiry, Madara. To są maski, które trafiły do mnie przez przypadek, dlatego że gdzieś tam na Instagramie mi się wyświetliło, że oni mają jakiś outlet na stronie i mają jakąś mega wyprzedaż. To było kilka miesięcy temu. Tak bym normalnie tych masek bym nie kupiła w tej cenie. Ja prędzej szukam ich na eBayach, ludzie czasami sprzedają naprawdę za bardzo przyzwoite ceny. Ta maseczka, miałam ją w takiej ciemnej wersji, ciemniejszej. Ja myślałam, że ja zakupuję tą właśnie, co używałam do tej pory, ale ta też mi się świetnie sprawdza. Ona ma takie działanie wybitnie, takie oczyszczające, ale delikatne, również takie rozświetlające, a ta maseczka jest taka nawilżająca. Ale żeby to też jakieś cuda były, to nie. Ja po prostu je lubię mieć w swojej pielęgnacji i tyle. Ale żeby, mówię, jakieś specjalnie płacić za nie takie pieniądze, jak one naprawdę kosztują, to nie. Jeszcze raz mówię, nie. Ja je kupiłam naprawdę w dobrych cenach, bo tam była jakaś mega wyprzedaż, chyba 40%, albo nawet więcej, minus. Nie wiem, co to był to było przed świętami chyba Bożego Narodzenia. A wszystko jest, daty ważności, wszystko jest ok. Nie wiem, dlaczego taka wyprzedaż. Być może to są jakieś tubki, które oni zmieniają, nie mam pojęcia. Dobrze, następnie słuchajcie, będzie Dermatika. O Dermatice to ja Wam mówiłam wielokrotnie, dlatego że Dermatika to są takie moje ulubione kosmetyki. Ja kupowałam zawsze u nich tretinoinę, którą stosuję od wielu miesięcy. No już teraz będzie nawet lat. Wróciłam do niej z podkulonym ogonem i stosuję tą mieszankę, którą oni tam mi przygotowywują z niacynamidę i z kwasem azealinowym, bo i kwas azealinowy też od nich używam, jest bardzo dobry, ale poza tym oni teraz zmienili szatę graficzną, dodatkowo tam mają inne produkty i weszłam na stronę i tam były takie zestawy. Nie tam, że się wysiliłam specjalnie, żeby ten zestaw kupić, bo on też był taniej w zestawie, były te kosmetyki, ale przydały mi się wszystkie te kosmetyki w tym zestawie, więc kupiłam sobie, ale się rozgadałam, taką wersję właśnie z kwasem hialuronowym i witaminą B5. Kupiłam sobie świetny cleanser, właśnie taki kremowy, cudowny jest. Te opakowania mają to do siebie, że niestety zdzierają się te napisy. I krem z ceramidami i peptydami, to jest nowa wersja tego kremu. Powiedziałabym, że wolałam starą wersję, która nie miała tych peptydów, bo ten krem lubi się wałkować, troszeczkę na skórze zjeżdżać, ale mimo wszystko jest też fajny. Podoba mi się też, że jest coś takiego, że one mają te pompki, takie ograniczenie, że nie wydobywa się za dużo produktu, to też jest ważne, bo ja ostatnio stwierdziłam już od dłuższego czasu, ale w gruncie rzeczy to zawsze nakładałam kosmetyku za dużo, za bardzo obciążałam skórę
myśląc, że jak czegoś będzie więcej, to będzie lepiej. Dobrze. I no oczywiście Dermatica, mój ulubiony, ta moja mieszanka też również zmieniała szata graficzna, już teraz przyszło do mnie. I procent mam 0,1, nie 0,5, jak do tej pory. Dobrze, następnie ulubione kosmetyki z The Ordinary. W sumie to nie ulubione, w tym sensie, że do nich zawsze wracam, ale ten peptyd mam pierwszy raz, zawsze miałam ten Matriaxyl, przez lata stosowany, a teraz wzięłam Argirelinę Solution 10% i powiem Wam, że tak, ja jestem tego kosmetyku zadowolona, ale ja nie wiem, czy on mi nie powoduje przesuszeń tutaj koło nosa. Ja ostatnio mam jakiś ewidentny problem. To nie jest problem, ale po prostu skórę mam bardzo suchą, wydaje mi się, po tretinoinie. Są takie momenty, że naprawdę mniej lub więcej, ale wiem, że mam za suchą, więc to jakoś mi jeszcze bardziej przyspiesza to wysuszenie. Stosuję więc tutaj na czole, uspokajam tą skórę. Tutaj staram się po prostu w tych rejonach takich newralgicznych, jako szyja, nie wiem, no tam mi nie wysusza, albo sobie coś wmówiłam. No i wróciłam do swojego ulubionego kwasu. Stosuję raz na jakiś czas, tylko oczywiście, żeby za bardzo nie podrażniać tej skóry, bo stosuję wiele takich podrażniających środków w swojej pielęgnacji, więc nie chcę, żeby to było jakieś mega duże podrażnienie. The Ordinary kwas mlekowy 10%. Uwielbiam ten produkt, on do mnie wraca zawsze jak bumerang i uwielbiam go. Jego działanie jest takie, że on bardzo nawilża skórę. To jest takie dziwne nawilżenie. Taka skóra jest na drugi dzień taka mega napompowana. Nie wiem, jak bym to określić, ale to jest bardzo fajne uczucie. Oczywiście jak się przesadzi, no to nie jest takie uczucie, czyli jak się stosuje za dużo jakichś przedobrzeń. Udobrzeń, może tak powiem, bo czasami chce się wszystko na raz wypróbować, a tak to chyba nie jest dobre rozwiązanie. Dobrze, słuchajcie, następnie mam nową witaminę C, dlatego że skusiłam się w końcu na nią po tylu latach. Tyle witamin C przetestowałam takich na sobie, no co je uwielbiałam i naprawdę mało które były jakieś tam niedobre, tak to nazwijmy. Ta jest akurat z Drunk Elephant. Cena bardzo wysoka, uważam, ale też produkt jest świetny. Naprawdę mega przyjmuje się na mojej skórze, mega ją nawilża. Uważam, że skóra jest bardzo rozświetlona po tej witaminie C. To jest 15% kwasu L-askorbinowego i powiem Wam, że to jeszcze jest kwas ferulowy, ale powiem Wam, że to przychodzi w takim fajnym dwuskładnikowym, w takich dwóch opakowaniach, łączy się w jedno i to ma takie fajne, zobaczcie, zamknięcie, które naprawdę trzyma ten produkt z daleka od powietrza. Nie oksyduje, cały czas jest kryształowo przejrzysty, także no używam od kilku miesięcy. 2-3 miesięcy, jakoś tak, jestem bardzo zadowolona. Nie stosuję codziennie rano, czasami bywa tak, że skóra po tretinoinie jest bardzo taka, no, sucha, więc patrzę, obserwuję swoją skórę, jeżeli nie potrzebuję, to nie stosuję. Tak, wiecie, no po prostu cały czas moja pielęgnacja polega na obserwacji skóry. I tyle. To nie kosztuje nic, to nie ma jakiegoś specjalnego na to jakiegoś środka. Trzeba po prostu siebie obserwować i tyle. I wtedy mi się wydaje, ta pielęgnacja jest dobrana jakoś tak do siebie. No oczywiście zakupiłam ponownie Time Revolution The First Essence. To jest mój ulubiony produkt z Misha. Mam też krem i serum, ale odstawiłam na chwilę, chociaż zaczęłam drugie opakowanie, dlatego że zauważyłam, że przestał mi tak mocno nawilżać skórę ten produkt, tak jak kiedyś. Nie wiem, jakoś takie mam skojarzenie, takie jakieś zauważenie, nie wiem, czy spostrzegawcza, może nie jestem, nie wiadomo jak, ale jakoś tak mi wyszło w praniu, że jednak ten krem tak mocno mnie nawilża, jakbym chciała. Muszę go po prostu na chwileczkę odstawić, tym bardziej, że stosowałam go przez bardzo długi okres, to może być też dlatego. I wiecie co, kupiłam sobie coś kompletnie nowego. Dostałam próbkę przy zakupie jakiegoś, ja nie wiem, czy właśnie nie przy zakupie tego serum, dostałam próbkę Medic 8 firmy kremu na noc. Tak mi się wydaje, że tam było. I postanowiłam zakupić. Jest taka fajna stronka tutaj w Wielkiej Brytanii. The Face of Future, chyba tak się nazywa ta stronka, na której bywają bardzo fajne przeceny. I na tej przecenie kupiłam sobie kilka kosmetyków z Medic 8 i jestem nimi zachwycona. Przede wszystkim zaczęłam od tego kremu. Jak zaczęłam ten krem stosować, to kupiłam od razu krem pod oczy. Wiem, że dermatolodzy mówią, czy jakieś takie
nawet na tych profesjonalnych kanałach można usłyszeć, że krem pod oczy jest niepotrzebny lub potrzebny. To wszystko w zależności od tego, co lubimy. I ja też tak uważam, dlatego że mi czasami kremy pod oczy, stricte nie pod oczy, po prostu robią jakieś opuchlizny, jakieś uczulenia, więc chciałam zakupić krem pod oczy, zakupiłam. Może nie warto, może warto, nie wiadomo. W każdym razie to jest wersja na noc. To jest taka specjalna seria do dojrzałej skóry, do odnowy i ten krem naprawdę robi robotę. Świetnie nawilża, przede wszystkim niewielka jego ilość wystarczy. On tak charakterystycznie pachnie taką, nie wiem, to jest takie miłe, to nie jest męczące, to jest coś takiego ziołowego, takie naprawdę miłe w odczuciu. Jest wydajny, ale ja też go używam co noc, więc podejrzewam, że niedługo mi się skończy. Znaczy niedługo, może za 2-3 miesiące i na pewno do niego wrócę, chociaż nie wiem, czy nie powinnam wtedy wrócić na przykład do tego miszy i żeby przestać, bo wydaje mi się czasami, że skóra tak jak gdyby potrzebuje czegoś innego, jakiejś zmiany, chociaż może się mylę, raz na jakiś czas. I ten krem pod oczy również, którym się znalazł w tym składziku, to jest bardzo dobry, bardzo mocno napinający i taki, nie napinający, nawilżający skórę. Bardzo to jest odczuwalne, także bardzo fajny produkt na noc, bardzo polecam. I próbowałam go też na dzień używać, ale ja nie wiem, co się stało, ale dostałam uczulenia, także być może takiego pieczenia tutaj, być może on nie koniecznie lubi się z podkładem albo z czymś, bo myślę sobie na noc, co to za różnica, ale naprawdę u mnie się nie sprawdził na dzień. Następnie z Medic 8 kupiłam sobie również taką maseczkę, bo to tak wszystko stopniowo szło, wiecie, jak z tym się zachwyciłam produktem, to już mówię, spróbuję czegoś innego. Oczywiście ja zawsze patrzę, żeby były w jakiejś promocji, tam była mega promocja przez bardzo długi okres na tej stronie. To jest maseczka taka składająca się z takich 2 etapów. Pierwszy to jest taki produkt, który jest takim jak gdyby rozpulchniaczem skóry, tak, rozpulchniaczem, a ten drugi to już jest taka stricte maseczka i to się nakłada na noc i powiem Wam, że jestem zadowolona. To nie są jakieś cuda, bo tak jak mówię, ja nie oczekuję też, żeby nie wiadomo co się działo, bo coś się nie stanie, ale jakiś tam poziom nawilżenia, który mnie satysfakcjonuje jest, więc bardzo, bardzo jestem zadowolona. Z Medic 8 to jeszcze nie koniec, ponieważ wpadło mi w ręce również w bardzo fajnej cenie drugie opakowanie, to już jest mojego kremu. To jest krem, który ma duże właściwości chroniące przed słońcem, bo to jest aż SPF 50+, PA i 4+, świetny kosmetyk, tylko że ja czasami muszę go, nie mogę go stosować. Bywają takie dni, że właśnie tutaj koło nosa mam tak suchą skórę w rejonie, że nie mogę go stosować i wydaje mi się, że każdorazowe nałożenie jego powoduje podrażnienie, więc albo mam to od tego kremu, dziwne, że tylko w tym rejonie, albo po prostu mam jakieś uczulenie na jakieś coś na coś i tyle, albo skóra jest podrażniona od tretinoiny i w tym rejonie wybitnie mi ten krem mi nie służy, to wtedy muszę normalnie stosować filtry mineralne i mam 2 filtry mineralne właśnie na taką okazję. Mam również na taką okazję, że czasami wychodzę na spacer, czy wychodzę na plażę, bo mieszkam blisko morza, teraz się zaczyna lato, więc muszę mieć takie bardzo dobre produkty, które wiem, że mnie chronią na pewno i to są świetne filtry, obydwa bardzo bielące. Jeden z nich to jest taki lejący się, ale on po czasie tak fajnie się wchłonie w skórę i ja go dzisiaj mam na sobie i ja nie widzę, żeby on mi bielił twarz. Z tym, że z nim trzeba cierpliwie, naprawdę, bo nie ma czegoś takiego, że jego się nałoży szybko i można natychmiast makijaż nakładać, to nie. A to jest krem, który niestety czasami lubi mi podrażnić okolice pod oczami, ale tylko czasami. Również mineralny, bardzo łatwo się wchłaniający, również bielący, ale tak jak mówię, trzeba czasu. Te koreańskie kosmetyki są dobrej jakości. Ten jest akurat japoński, z tego co mi się wydaje, bo ja kupowałam to na jakiejś stronce, a ten na pewno koreański, to jest ta Etude. Bardzo fajne kosmetyki, bardzo, bardzo Wam polecam. Z kosmetyków jeszcze do pielęgnacji mam 2 rzeczy, które mi się nie sprawdziły, ale sprawdzają mi się na dekolcie i tam je stosuję. Kupiłam 2 kosmetyki, właściwie nie wiedząc czemu je kupiłam. Chyba o uzdrowisku wiele słyszałam, to są dobre kosmetyki, ale niekoniecznie dla mnie. Bez tych kosmetyków też bym się obyła. Ten krem pod oczy mi się w ogóle nie sprawdza, tworzy mi taką za dnia dziwną łuskę, a na noc mam wrażenie, że wręcz ta skóra jest bardzo mało nawilżona. Ja nie mogę się polubić z tym kremem. Stosuję go na szyję i dekolt, tam mi się sprawdza.
Na twarz nie próbowałam, bo stosuję co innego i nie chcę mieszać tych kosmetyków w nieskończoność. A to serum, no to po prostu tak jakby było i nie było. Czasami mi się sprawdza na buzie, czasami mi się nie sprawdza. Czasami mam takie lekkie krosteczki po nim, jakbym przenawilżał skórę. Więc na szyi i dekolcie się sprawdza fantastycznie. Wykończę te dwa produkty i najprościej, najzwyczajniej do nich nigdy nie wrócę, bo no dla mnie to nie jest to, czego szukam, a uważam, że panie tam młodsze, 20-latki, 30-latki by były tymi kosmetykami zachwycone. Następnie produkt pod oczy. Ja go kupiłam, nie wiem czy nie po rekomendacji Bogusi Spryszyńskiej. Kiedyś oglądałam u niej filmik na kanale, teraz nie zaglądam często, muszę się przyznać w ogóle do dziewczyn do YouTube'a kosmetycznego, chociaż zdarza mi się czasami, bo nie mam na to najprościej czasu. Włączam jakiś filmik, najczęściej historyczny albo coś, jakieś dokumenty. Bardzo lubię oglądać jakieś takie filmiki. Nie zawsze mam czas na po prostu śledzenie wszystkiego na bieżąco. Co mi się tam włączy, co mi YouTube poleci, to po prostu odpalam. W każdym razie, Bogusi to było kilka miesięcy temu, ona polecała to serum. Czy to serum mi się sprawdza, to mowa o firmie Basic Lab i tym serum pod oczy z 10% argiralinie, to też jest na pewno tak. I kofeina. I tak, to serum ma takie etapy u mnie. Raz się sprawdza, raz się nie sprawdza. I z tym kremem, który zaraz Wam pokażę, bo mam nowość, sprawdza się fantastycznie, ale nie ze wszystkimi kremami pod oczy. Takie mam wrażenie. Czasami zostawia właśnie taką mi łuskę, nie łącząc się dobrze z kremem, albo jak się nie wchłonie, a nie mam czasu, więc raczej na noc niż na dzień u mnie się to sprawdza, ale mam wrażenie, że pięknie napina skórę. A teraz jeszcze taka nowość u mnie podocznie się pokazała, bo siostra mi poleciła, żebym sobie kupiła ten krem, bo że jest bardzo dobry i to jest, tu mi się wszystko odbija, Tranquility, jakaś seria z firmy Only Bio i to jest krem pod oczy, jaki? Zbawienny i powiem Wam, że on jest świetny. Ja nie używałam go zbyt wiele razy, może za 3-4 razy, 4 razy, ale mam o nim takie fajne zdanie. To znaczy tak, dzisiaj rano jak go użyłam, wziąłam taką idealną ilość tego kosmetyku i on już był taki ocieplony, nie był zimny, to naprawdę mi się fajnie rozprowadził pod oczami, ale jak go tak na chama wzięłam ze słoika, kiedy przyjechał, to zauważyłam, że ta konsystencja była taka zbita, twarda i to mi się tak nie rozpuściło to masełko pod oczami, tylko takie, zrobiło się jakieś takie, nie wiem, taki jak gdyby taka płaska skorupa mi się zrobiła, nie wklepałam go dobrze i mówię, coś mi tutaj się nie zgadza, ale teraz już wiem, że zrobiłam coś źle. Dzisiaj nałożyłam, jestem zachwycona, szczególnie sprawdził mi się świetnie z tym serum i ja czuję, że ja sobie kupię jeszcze jeden słoiczek w razie W, żebym miała w domu, bo wiem jak to jest, że czasami te kosmetyki polskie się ukazują tu gdzieś na stronce, potem nie można ich znaleźć, także być może sobie kupię jeszcze jeden. Cena była też bardzo przyzwoita. Słuchajcie, następnie jeżeli chodzi o jakieś takie ekstra kosmetyki, to sobie zakupiłam do tak zwanej mezoterapii bezigłowej, ale do końca też nie wiem, czy ja mam ten przyrząd dobry, bo to też jest jakaś stara generacja. Ja sobie planuję coś kupić takiego do domowego użytku w ogóle, ale to szukam czegoś. Na razie jestem w trakcie poszukiwania, bo chodzi mi o te fale radiowe takie już, nie, że profesjonalne, bo profesjonalne w domu to one nigdy nie będą, tylko chodzi mi o to takie coś, żeby to miało ręce i nogi, a nie takie jakieś, chyba coś, co nic nie daje. Coś tam daje, ale nie bardzo, więc kupiłam sobie, bo aż się rozgadałam, wszystkie ampułki mi się pokończyły, chociaż mam tutaj tyle tego wszystkiego, zostało mi tylko Neurolift, ale one się nie nadają w okolice oczu w moim przypadku, więc zostawiam, a potrzebuję czegoś mocno nawilżającego, więc muszę coś kupić nawilżającego, o tak, albo będzie Faromona, albo coś z Bielendy Professional na pewno. W każdym razie kupiłam sobie takie, to już dosyć dawno mam, ze 3 miesiące to serum. Tego jest dosyć sporo tutaj. Tu jest napisane, że ja mam to zużyć w ciągu 4 miesięcy. No, będę zużywała dłużej. Najwyżej będę tylko nawilżała, a te komórki macierzyste, które tutaj obiecuje producent są, po prostu pójdą gdzieś. No, muszę to jakoś zużyć, to jest bardzo duże opakowanie. Tak jak mówię, kupiłam właśnie do tej mezoterapii, to też można normalnie stosować, ale u mnie to normalnie to on bardzo oblepia skórę i chyba się nie nadaje, nie wiem jak mam to stosować, więc do takich mezoterapii, do takiego nawilżania mi się fajnie mi się sprawdza. Ale żeby tam jakieś cuda były, to nie, no przecież nie robię żadnych sobie doświadczeń laboratoryjnych, nie sprawdzam skóry pod mikroskopem jak się zachowuje, ale ja na przykład zauważyłam po tym serum, że jest bardzo ładnie nawilżona skóra, a to już jest ważne. Dobrze, i słuchajcie, teraz ostatni kosmetyk, tak patrzę, że będzie to ostatni kosmetyk pielęgnacyjny,
który sobie kupiłam, to jest słynny La Roche-Posay. Poleciła poleciła mi go moja koleżanka, która jest kosmetyczką. To jest taki balsam z witaminą B5, który tak ładnie ukaja skórę i już to robi. I powiem Wam, do czego ja to kupiłam, bo ona jest kosmetyczką i ja postanowiłam w grudniu, tak, to było w grudniu, postanowiłam wreszcie coś zadziałać takiego profesjonalnie na swojej skórze. Mówiąc o tym, mówię, że poszłam do gabinetu takiego właśnie medycyny estetycznej, jaki ona prowadzi i tam skorzystałam z różnych zabiegów, między innymi były to fale radiowe, fale biopolarne i teraz ostatnio już korzystam z takich zabiegów, które bardzo usystematyzowałam. Dobra, nie wyszło mi to słowo. I czeka mnie jeszcze kolejnych chyba 3 zabiegi. Tak, bo następny mam w piątek, co miesiąc robię sobie taki zabieg i to się nazywa, wiecie co, żebym nie wymyśliła, radiofrekwencja mikroigłowa. Tak, to się tak nazywa profesjonalnie. I słuchajcie, ten zabieg polega na tym, że nakuwana jest skóra przy okazji właśnie tych fal radiowych. Ja mam bardzo delikatną skórę i te fale radiowe to dla mnie to jest naprawdę dla mnie bardzo takie nie te igły, co ten prąd. Dla mnie to jest naprawdę takie jakieś, nie wiem, ja mam takie coś, że muszę uważać z jakimiś przyrządami, więc Justyna ma niezły ubaw ze mnie. W każdym razie jestem z tego zabiegu bardzo zadowolona. Jeżeli chciałybyście coś więcej, to na pewno podsumowuję to jakoś, tylko to nie jest kwestia, wiadomo, tygodni, tylko to jest kwestia miesięcy. Tak jak mówię, pierwszy zabieg miałam około 2 miesiące temu, więc no, widzę u siebie duże rezultaty. Skóra jest bardzo wyrównana, ale jeżeli chciałybyście coś więcej, to oczywiście podsumuję Wam ten zabieg, żebyście sobie może skorzystały. I czy coś daje, czy nie. Dla mnie daje niesamowite rezultaty. Ja obserwuję swoją skórę i widzę po prostu postępy. No i w każdym razie ta historia już jest zakończona. Teraz stosuję ten balsam w razie potrzeby, kiedy mi się tam przesuszy skóra. Jest to fantastyczny ukajacz, także u mnie się bardzo dobrze sprawdza. I świetnie mi się sprawdza również właśnie po jakichś takich zabiegach domowych i pod algi. Także no, powiem Wam, że jestem zadowolona. Słuchajcie, następnie, teraz tak patrzę, będą tylko kosmetyki kolorowe. Jest tego troszeczkę. Przede wszystkim kupiłam nowy podkład, tak jakbym nie miała podkładów, ale wiecie co, szukałam czegoś nawilżającego i były takie dobre opinie o tym podkładzie. No i tak, trafiło wreszcie na wspaniały podkład w moim przypadku. Czyli mam tutaj Forever Skin Glow Dior w odcieniu 2N, dobrałam sobie go sama. Odcień jest idealnie dobrany do mojej karnacji, do mojego odcienia skóry. Dobrany jest również jakoś tak, że fantastycznie nawilża. Bardzo jestem z niego zadowolona, bardzo Wam polecam. Uważam, że panie z dojrzałą skórą suchą będą naprawdę z niego zadowolone. To nie jest kryjący podkład tam nie wiadomo jak. Bardzo ładnie zostawia taką skórę rozświetloną. Ja też nie oczekuję nie wiadomo czego. Bardziej oczekuję od podkładu takiego działania ochronnego, dlatego że potrzebuję tej ochrony na co dzień. I koniec, kropka i tyle. I nie chcę takiej zostawiać nienawilżonej i nieochronionej. To jest moja metoda, to nie znaczy, że Wy musicie taką stosować, czy ktoś innykolwiek musi. Każda z nas sobie robi co chce, czy się maluje, czy się nie maluje. Jest mnóstwo podkładów na rynku, jest mnóstwo kosmetyków. Mówię, ten mi się wyjątkowo sprawdza i bardzo go lubię. Następnie kupiłam sobie ponownie, bo mi się już prawie kończy i musiałam sobie zakupić Eveline Varieté. Ta wersja jest po prostu świetna, on jest taki lekko różowy. No, uwielbiam ten puder, on u mnie się fantastycznie sprawdza. Następnie, dziewczyny moje drogie, kupiłam sobie w Polsce, nie wiem czy Wam to pokazywałam, takie duo. Kupiłam sobie zestaw do konturowania z Bell w Biedronce. Trafiło na mnie w końcu, że mogłam sobie coś kupić, bo tam ciągle jest wszystko powysprzedane w tych Biedronkach. I korektor, który bardzo lubię, wiecie. Bałam się, że on będzie za ciemny, ale fajnie się sprawdza u mnie pod oczami. Powiem Wam, że on naprawdę ładnie nawilża i kryje. Także naprawdę fajny korektor. Bardzo jestem zaskoczona. W ogóle bardzo lubię ten bronzer. Ma bardzo fajny taki stopień brązowienia skóry i ładnie zostaje na cerze przez cały dzień. Słuchajcie, następnie poszalałam ostro, dlatego że kupiłam sobie 3 produkty z e.l.f. Z tym, że jeden był za darmo. Mam to już od dłuższego czasu i powiem Wam, że jestem mega zadowolona. Mowa jest o produktach kremowych, o bronzerze i o różu
z firmy Elf w kremie. Wow, te kosmetyki są świetne. Świetnie wyglądają na skórze, świetnie się po niej rozprowadzają. Ładnie tak to zasycha po roztarciu. Nie wiem, to jest bardzo dobrej jakości kosmetyk. Mój bronzer jest w odcieniu Summer Fridays, ale to tak malutkimi literami jest napisane, że naprawdę. A ten róż to Wam nie odczytam, bo za małe litery są. Nie wiem, kto tak wymyślił, żeby takie litery były. Przepiękny róż. Jak znajdę, to Wam oczywiście podam. Taki, zobaczcie, brzoskwiniowo-różowy, cudo. Takie lekkie ma jakieś drobinki rozświetlające, ale to jest takie minimalne. Bardzo go lubię, praktycznie stosuję codziennie i świetnie wytrzymuje się na skórze przez cały dzień. Dodatkowo ten jest super. To właśnie mówię, to było 3 kosmetyki, jeden za darmo, to ten mi się trafił za darmo, albo któryś z tych, bo nie pamiętam jaka cena była, ale ceny naprawdę są przystępne. To jest taki róż, ten jest taki mocniejszy, ma taki bardziej zimny odcień według mnie. To może być taki stick stosowany na usta, na oczy, na policzki. Ja go tylko stosowałam na policzki i bardzo go lubię, bardzo ładnie wygląda. Dzisiaj też go mam na sobie. Zobaczcie, jak to wszystko naturalnie się zgrało. I ostatnią rzeczą do takiego konturowania, którą sobie kupiłam, to jest taki stick. To jest firma 3INA. Ja sobie kupiłam go na stronce 3INA, bo tam była super promocja, jeżeli się kupuje jakieś tam kosmetyki. To było coś taniej, dlatego tam weszłam i tam kupiłam. I to jest taki stick, zobaczcie sobie, w takim odcieniu różu, ale takiego brudnego różu. I to też można stosować jak się podoba. Ja stosuję jako róż, bardzo lubię ten kolor, także no, po prostu mam teraz fazę na takie coś i kupiłam sobie. I wiecie co, teraz wytrę sobie tą rękę i pokażę Wam, co jeszcze kupiłam sobie właśnie z tej serii, z tej firmy. Tak jak mówię, tam była fajna promocja, jak się kupuje u nich. 2 kredki kupiłam sobie w sklepie normalnie, czyli kupiłam sobie tę kredkę zieloną w kolorze 759. Cudownie wygląda na oku, bardzo ją lubię, to jest taki odcień sage właściwie, nie, czyli szałwiowy. Do tego jest w takim samym numerze kredka taka w mazaku, świetnie to się wszystko utrzymuje, to są bardzo trwałe kosmetyki, które w ogóle nie uczulają, dla mnie to jest duży plus, bo ja mam z tym problem. Przepiękny kolor, taki niebieski 857 w kredce, również przepięknie wyglądający na oku, świetnie można sobie kreskę zrobić. To już taki bardziej podchodzący pod taki błękit jaskrawy. I kredka, również w takim mazaczku, bardzo można precyzyjnie sobie wykonać kreskę. Bardzo się polubiłam z tymi kredkami, właściwie odkąd je mam, to je non stop używam. Ja zaraz Wam pokażę, że jak to zastygnie, to jest nie do zdarcia. I taka jest prawda, naprawdę. Naprawdę jest taka prawda, ale Wam powiedziałam. Wróciłam też do mojego ulubionego tuszu, Wow Combo, bardzo lubię ten tusz. To jest tusz, który na początku może trochę oblepia rzęsy przez kilka użyć, ale potem jest fantastyczny na rzęsach. On w ogóle się nie osypuje, świetnie wydłuża rzęsy, nie brudzi niczego, w trakcie dnia nie wymaga niczego, bo on się w ogóle nie osypuje. Zmywa się wodą, także to jedyne co, to trzeba po prostu mieć wacik namoczony wodą i podtrzymać go troszeczkę, żeby on się rozpuścił, to wszystko. I takie wtedy farfocle schodzą z rzęs, a nie rozmazuje się w ogóle. Także też to bardzo lubię. Tylko że nauczyłam się go też zmywać, bo trzeba dobrze nawilżyć wacik wodą, zamknąć to oko na chwilę, uspokoić się i wtedy po prostu się świetnie go zmywa. A że maluję rzęsy praktycznie codziennie, to codziennie tak się bawię. I zobaczcie, teraz zaschło to wszystko, to jest nie do zdarcia. Zobaczcie, i tak wygląda na oku i wygląda przepięknie. Dzisiaj też mam na oku, ale nie pamiętam jaki odcień. Zielony chyba, zieloną kredkę. Nie zielony ten eyeliner, tylko kredkę. No i jeszcze z 3INA mam właśnie piękny cień na oczy, kremowy. Ja w ogóle teraz uwielbiam te kremowe cienie, cały czas się używam. Mam Charlotte Tilbury 2 odcienie, non stop je jadę bez końca i właśnie kupiłam sobie taki przepiękny odcień, który się nazywa 532. To jest z tej firmy 3INA i on wygląda tak, już Wam pokazuję. I to jest cień, który się utrzymuje cały dzień na oku. Cały dzień, nie zjeżdżając, także no chyba sobie kupię jeszcze jakiś kolor, zobaczymy w przyszłości. Zobaczymy, czy mi potrzebny taki cień, ale naprawdę te cienie są przepiękne, wyglądają bardzo ładnie na oku, bardzo długo się utrzymują i no. I to by było wszystko, co mam Wam do pokazania. Patrzę, że zmieściłam się w pół godziny, a nie, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, zaszalałam absolutnie. Dlatego, że
Nie, że Wam się tłumaczę, tylko że dostałam próbkę takiego małego błyszczyka z Dior Maximizer. Dostałam prezent perfumy i tam była taka kosmetyczka, również jako taki właśnie dodatek, kosmetyczka, w której było właśnie taki cleanser do twarzy plus błyszczyk mini wersja. No i ja postanowiłam sobie kupić w pełnej wersji, bo ten błyszczyk mam na wykończeniu, a to po prostu jest cudo. To jest błyszczyk do ust, który świetnie nawilża. I dlatego go kupiłam, bo to się utrzymuje cały dzień praktycznie, tylko że tylko się chce używać non stop. To jest niesamowite nawilżenie. Oczywiście ten Maximizer to ma być coś takiego, że to jakoś pompuje usta. No tam u mnie to pompowania nie będzie, bo ja mam małe usta, więc pompowania nie będzie nigdy, ale może jakieś dziewczyny z wielkimi ustami to może będą miały taki efekt, ale poziom nawilżenia to jest mega i dlatego go sobie kupiłam, bo wiem, że będę go używała i to będzie produkt, który będzie się przetaczał non-stop u mnie w mojej takiej pielęgnacji ust, jeżeli można o tym mówić. Mam go dzisiaj na ustach, po prostu to jest zwykły taki błyszczyk, w takim bardzo jasnym odcieniu. Oczywiście są jakieś inne tego odcienie, ale czy są tak samo, czy są przeźroczyste, czy są jakieś tam, znaczy transparentne, czy są jakieś inne, nie wiem, nie mam pojęcia, bo tylko ten jeden właśnie sobie wybrałam, który miałam w tej próbce i bardzo jestem z niego zadowolona. Mi też chodziło o bardzo naturalny wygląd tych ust, a nie jakieś tam malowanie się, bo mi też w zależności jakie, mi takie błyszczące usta nie pasują, jakieś kolorowe. Ja tak uważam. Dobra dziewczyny, chłopaki, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Tak patrzę, że czy na pewno wszystko pokazałam, ale wszystko pokazałam. Zmieściłam się w 31 minutach, a myślałam, że będzie godzinę trwał ten filmik. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście ze mną. Do następnego zobaczenia. Patrzę, że siedziałam cały czas z paprochem. Także miałyście okazję zobaczyć paprocha na moim golfie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego zobaczenia. Trzymajcie się, pa!